Specjalne podziękowania dla patronów, to dzięki Wam kolejny raz udało mi się zabrać Was w nostalgiczną podróż do przeszłości z klasycznym tytułem. Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was nie lada gratkę, znaczy nie lada gratkę dla tych, co wiedzą o co chodzi, to nie lada gratka, dla innych może niekoniecznie, jest to gra I Have No Mouth and I Must Scream. Jest to zdecydowanie jedna z najdroższych gier, jakie posiadam i jedna z najrzadszych. Niekoniecznie najdroższa i niekoniecznie najrzadsza, ale myślę, że mieści się w pierwszej dziesiątce najrzadszych i najdroższych gier, jakie posiadam. Sama historia powstania tej gry, stworzonej przez studio Cyber Dreams, jest dosyć interesująca, aczkolwiek niedługo będzie dłuższy materiał poświęcony całkowicie deweloperowi Cyber Dreams i tam będziecie mogli o tym posłuchać. Będzie to w ramach kolejnego odcinka Retro Story, których w sumie nikt nie ogląda, ale zdaję sobie sprawę, jak bardzo niszowe są to materiały, ale cieszę się, że docierają do tych osób, które są tym tematem zainteresowane. Samo studio Cyber Dreams, nie chcę tutaj za dużo mówić, bo wiele się dowiecie z materiału, natomiast napomknę tylko, że studio Cyber Dreams miało pewną misję. Nie było to studio wydające po prostu gry od tak sobie. Każda gra, która powstawała w tym studiu, miała wsparcie jakiegoś artysty, pisarza, koncept artysty, scenarzysty, jakiejś znanej postaci ze świata właśnie takiego, można powiedzieć, sztuki. Myślę, że można powiedzieć tutaj sztuki. I I Have No Mouth and I Must Scream nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, ponieważ ta gra powstawała we współpracy z Harlanem Ellisonem. Harlan Ellison może nie jest za bardzo znany w Polsce. Myślę, że możecie go znać jedynie z dwóch rzeczy. Z pierwszej to jest właśnie z opowiadania I Have No Mouth and I Must Scream. To jest niedługie opowiadanie, które można przeczytać w godzinkę. O ile dobrze pamiętam, Azergotil na swoim kanale czytał to opowiadanie, więc jeżeli jeszcze nie zdjęli mu tego filmu, polecam. Jeżeli jest, to macie w opisie link do jego takiej creepypasty, to nie jest creepypasta, to jest opowiadanie, gdzie możecie posłuchać jego opowiadania. Natomiast druga to Chłopiec i jego pies. Nie wiem czasem, czy to opowiadanie nie zostało przeniesione też na wersję komiksową, aczkolwiek też raczej wydaje mi się, że mało kto z Was miał styczność. Niemniej Harlan Ellison był poczytnym dosyć w Stanach autorem science fiction. No tak jak mówię, z tych najbardziej znanych to jest właśnie to Nie mam ust, a muszę krzyczeć, krótkie opowiadanie. Nie będzie chyba tutaj dużym spoilerem, kiedy powiem, o czym jest opowiadanie, bo gra w fajny sposób kontynuuje wątki, aczkolwiek muszę Wam niestety tutaj zdradzić, o czym jest opowiadanie. Zdradzić końcówkę, wydaje mi się. Będzie tutaj spoiler, jeżeli ktoś nie chce najpierw sobie posłuchać creepypasty Azergotila, to muszę Was tutaj poprosić o przewinięcie fragmentu. I Have No Mouth and I Must Scream opowiada całkiem ciekawą historię, znaczy jest ciekawy koncept. Otóż ludzkość zbudowała superkomputer, który się nazywa AM, i ten superkomputer zniszczył całą ludzkość. Trochę jak w Terminatorze, aczkolwiek pozostawił przy życiu 5 osób i dał im nieśmiertelność, bo ten komputer jest, można powiedzieć, takim bogiem, może wszystko. I dał im nieśmiertelność tylko po to, żeby ich przez 106, o ile dobrze pamiętam, kolejnych lat torturować. W zasadzie o samych postaciach, które występują w opowiadaniu, za dużo nie wiemy. Znaczy, są napomknięte pewne elementy, aczkolwiek nie jest tutaj zarysowane ich przeszłość, kim byli, jak się znaleźli w takiej sytuacji, dlaczego. Nie ma tego wyjaśnionego. Każda z postaci ma jakieś tam swoje dramaty, aczkolwiek, tak jak mówię, są one dosyć tak powierzchownie pokazane. I cała fabuła polega na tym, że jednej z postaci w nocy przyśniła się gdzieś tam jaskinia, w której są schowane brzoskwinie. Jakkolwiek to głupio brzmi, chodzi o to, że tam ten komputer mocno ich tam ciśnie i do jedzenia, nie wiem, tam daje im jakiś żwir i piach, nie pamiętam dokładnie co, także jest to dla nich spory rarytas i postanawiają się udać w to miejsce, gdzie te brzoskwinie się znajdują. I cała ta historia, cała ta opowieść jest, można powiedzieć, taką historią, jak oni idą, aczkolwiek głównie polega tutaj na stosunkach między tymi postaciami, jakie się wytwarzają. No i koniec końców dochodzą do tej jaskini, znajdują te brzoskwinie, ale są one w puszkach, a oni nie mają otwieracza.
I opowiadanie się kończy, jak wszyscy popełniają samobójstwo. Wcześniej nie mogli tego zrobić, bo zawsze ten komputer jakoś im tam to uniemożliwiał. Tutaj akurat skorzystali z sytuacji i wszyscy popełniają samobójstwo. Także dość takie, można powiedzieć, smutne opowiadanie, aczkolwiek sama koncepcja jest całkiem niezła i warto przeczytać, nawet warto posłuchać u Azergotila. Nie jest to długie, nie poświęcicie tego, nie wiem, u Azergotila to chyba 20 parę minut trwa przeczytanie całości, także spokojnie. Mogę polecić, żebyście sobie zerknęli u niego i posłuchali, tak? Natomiast powstał koncept stworzenia gry na podstawie tego opowiadania, które w zasadzie było zamkniętą całością i zaproszono do współpracy Harlana Ellisona. I Harlan Ellison przygotował iluś set stronicowy skrypt, który rozwijał tą historię. Aczkolwiek musimy tutaj zrozumieć, że jakby gra, można powiedzieć, jest pewnego rodzaju uzupełnieniem historii z opowiadania. Teoretycznie dzieje się ona po wydarzeniach z opowiadania, aczkolwiek ja lubię myśleć, że dzieje się przed. Ale to już jest kwestia, tak naprawdę można powiedzieć, że to są alternatywne historie w pewien sposób, bo tamte osoby zginęły, ale tutaj one żyją. Oczywiście pewne zmiany zostały wymuszone, jak i rozpisanie więcej na temat danych postaci. Harlan Ellison wziął się do pracy, rozpisał każdą postać od nowa, częstokroć zmieniając całą historię, którą znaliśmy z opowiadania na potrzeby gry i dzięki czemu mamy gra i opowiadanie jakby wspólnie się uzupełniają. One mają pewne punkty rozbieżne. To nie jest tak, jak był książkowy, filmowy Blade Runner i growy Blade Runner, które tak naprawdę te historie się uzupełniały i się zazębiały w wielu miejscach. Nie. Tutaj wydaje mi się, że na potrzeby gry, żeby to było bardziej zrozumiałe, często wiele rzeczy zostało zmienionych w sposób, który nie było opowiedziane w opowiadaniu i no, trzeba do tego przywyknąć, tak? Zwłaszcza, że jeżeli posłuchacie bądź przeczytacie opowiadanie i potem zaczynacie grać, no to wiecie, że już tak nie było, że pewne historie, pewne wątki, pewne postacie zostały całkowicie zmienione, ale to na potrzeby oczywiście gry. Historia opowiada również o tych 5 postaciach, aczkolwiek ja będę musiał się chwilkę posiłkować tutaj Wikipedią z tego powodu, że nie do końca pamiętam, jak to w opowiadaniu było, aczkolwiek tak, 5 postaci. Jest to Gorister, Nimdok, Benny, Ted, Nimdok, Ellen, Gorister i Benny. 4 te postacie to postacie ludzkie, jedna kobieta, jedna z postaci to zamieniony przez komputer AM osobnik w Małpoluda. To też jest w opowiadaniu, aczkolwiek tutaj jest to troszkę inaczej podmienione. Każda z tych postaci posiada jakieś swoje grzechy na sumieniu, albo jakąś dramatyczną historię. I to jest fajne, bo w 96 roku, kiedy gra się ukazała, w 95 albo 96, gdzieś koło 90, w połowie lat 90, gra dotykała wiele tematów tabu, o których w grach się po prostu nie mówiło. I tak na przykład scenariusz Ellen dotyczy czarnoskórej kobiety, która strasznie się boi koloru żółtego. Oczywiście komputer, który tworzy dla nich te scenariusze, bo to jest troszkę tak, że ten AM tworzy dla nich te scenariusze i wrzuca ich w ten scenariusz po to, żeby ich, można powiedzieć, torturować, więc Ellen, która boi się koloru żółtego, zostaje wrzucona do scenariusza, gdzie występuje mnóstwo koloru żółtego i chodzi o to, że ona musi zmierzyć się z przeszłością i okazuje się, że jest to powiązane z gwałtem, którego doświadczyła kiedyś tam wcześniej, przez to miała jakieś tam właśnie takie dosyć nieciekawe powiązania, czy też było to powiązane z kolorem żółtym, nie chcę tutaj zdradzać za dużo.
Postacie są naprawdę dobrze rozpisane i każda z tych historii jest ciekawa. Gorister na przykład to niedoszły samobójca, Ted to osoba, która wykorzystywała kobiety, Nimdok, do którego za chwilę powiem, jest chyba najciekawszą postacią, a postać Bennego została całkowicie zmieniona w stosunku do tego, co mieliśmy w opowiadaniu. Tutaj po prostu jego jakby historia dzieje się, można powiedzieć, że w czasach jakby pierwotnych, ale nie do końca takich jakichś dziwnych, jakby to się nie działo w ogóle na ziemi. Natomiast ostatnią postacią jest Nimdok i tutaj był dosyć spory skandal swojego czasu, ponieważ Nimdok, ponownie tutaj ta historia postaci została dopisana przez Harlana Ellisona, ponieważ w opowiadaniu w zasadzie nie wiadomo, kim on był do końca. W zasadzie nic nie wiadomo było o tej postaci. Tutaj okazało się, że w przeszłości był lekarzem w obozie koncentracyjnym i pomocnikiem doktora Mengele i w grze robi eksperymenty na ludziach. Nie jest wprost powiedziane, że był to nazistowski obóz, ponieważ te symbole nazistowskie nigdzie nie występują w grze, ale było to spore zamieszanie wywołało, to spory skandal swojego czasu, że gry, które wydawałoby się, że są skierowane dla dzieci, nagle dotykają dosyć poważnych problemów, dosyć poważnych rzeczy, które wydawałoby się, że w grach wcześniej się nie pojawiały. Każda z tych postaci, gdy gramy, mamy możliwość, mamy coś takiego jak karma. W zależności od tego, czy zrobimy dobry uczynek, czy zły uczynek, ta karma się albo nam podnosi, albo opada. W zależności od tego, jak zakończymy dany scenariusz, dobrniemy do zakończenia, których jest aż 7 różnych, o czym za chwilkę powiem. Natomiast chodzi o to, że możemy wykonywać pewne czynności, które nam to karmę obniżają i tak na przykład Nimdok może wykonać eksperyment na więźniu w obozie Auschwitz, co automatycznie obniży jego karmę, ale też możemy zrezygnować, postawić się i wtedy ta karma jakby nam się podniesie, tak, pozytywno. Także to jest też ciekawy element i to jest trochę tak, że mamy te zadania, te misje, czy też te uczynki, które robimy, wpływają na końcową ocenę naszej gry. To jest trochę tak, jak później to oczywiście zrobił David Cage w swoich grach, czyli robimy rzeczy, które wpływają na dalsze nasze losy. I tak jest też tutaj. Natomiast, tak jak mówiłem, jest 7 różnych zakończeń i co ciekawe, Harlan Ellison wspomniał w wywiadzie, czy też w materiałach, które czytałem przed produkcją tej gry, że chciał zrobić grę, w której gracz nie może wygrać. I to jest prawda. W zasadzie żaden z tych scenariuszy nie jest pozytywny. Znaczy, to jest trochę tak, że bohaterowie wybierają, znaczy gracz może wybrać mniejsze zło. Żaden z tych scenariuszy nie powoduje, że się kończy happy endem. I to jest, wydaje mi się, też fajnym pomysłem, bo gra jest strasznie przybijająca. To jest gra przygodowa. Nie wspomniałem, teraz może powiem o czym. Jest to gra przygodowa klasyczna, czyli podniesienie, używanie przedmiotów, prowadzenie dialogów, czyli taki można powiedzieć standard, jeżeli chodzi o gry przygodowe, ale jest strasznie depresyjna i bardzo taka smutna. Myślę, że twórcom bardzo zależało na tym, aby gra była mocno depresyjna i faktycznie taka jest. Wpływają na to kolory, wpływają na to wizerunki postaci, nawet czasami dialogi. Bardzo ta gra jest taka przybijająca, dobijająca, faktycznie. Takie czuć z niej ogromny smutek i to jest, wydaje mi się, dosyć duże osiągnięcie, że grze przygodowej udało się coś takiego osiągnąć. Także jak ktoś nie lubi takich gier, bo to jest taka gra, która, wiecie, przyzwyczailiśmy się, gracze w latach 90. byli przyzwyczajeni, że gry przygodowe to śmieszki, rzadziej jakieś gry, które dotykały poważnych spraw lub tam horrory, ale tutaj tak nie ma. No i przede wszystkim to, że ta gra dotyka takich poważnych problemów. Nie jest to pierwsza gra, która dotykała jakichś poważnych problemów, bo było jeszcze na przykład Orion's Conspiracy, o gościu, który przybywa na stację kosmiczną zbadać okoliczności śmierci jego syna, który okazał się, że był gejem. Dzisiaj może by nas to nie dziwiło, ale w tamtym czasie był to spory problem dla cenzury gier wideo i ta gra dostała od razu nalepkę chyba plus 18 z tego względu. Inną grą jest na przykład Phantasmagoria 2, gdzie jeden z przyjaciół, Trevor, przyjaciół Curtisa Craiga, jest
też gejem, takim już można powiedzieć bardziej jest to widoczne, bo tam postacie, znaczy aktorzy odgrywają rolę, także tutaj też on dotyka pewnych takich poważnych spraw, wydawałoby się, bo w komercyjnych tytułach obozy koncentracyjne to ja nie wiem, czy się w ogóle jeszcze w jakiejś grze pojawiły. Takiej, wiecie, nie robione jakieś tam indie, jakimś takim, nie wiem, przez jakieś nacjonalistyczne ugrupowania, tylko w takich zwykłych grach bardzo rzadko jest to element, bo jest to bardzo delikatny element i rzadko się z niego korzysta. A tutaj twórcy postanowili z tego jednak skorzystać. Gra się niestety dobrze nie sprzedała. Pomimo dosyć dobrych opinii, miała tego pecha, że wyszła w momencie, kiedy gracze już powoli patrzyli na grafikę 3D, która powoli się pojawiała, ale oferowała o wiele lepsze, ciekawsze doświadczenie niż gry przygodowe. Gry przygodowe powoli odchodziły do lamusa, a Cyberdreams trzeba przyznać, że jako studio głównie robiło gry przygodowe z jednym wyjątkiem. Oprócz, tu jeszcze może wspomnę, oprócz współpracy z Harlanem Ellisonem mieli też na koncie współpracę z Gigerem, czyli twórcą postaci Xenomorpha z Aliens, ale to dowiecie się w materiale o Cyberdreams. Również fajnym elementem jest to, że Cyberdreams przykładało ogromną wagę do opakowań swoich gier i nigdy, w żadnej tej grze, którą wydali, opakowanie nigdy nie było totalnie zwykłe. Zawsze czymś się odznaczało na półce. To jest też jeden element taki, wydaje mi się, ciekawy. Moja kopia I Have No Mouth and I Must Scream jest tym bardziej ciekawa, że mam ją z podpisem, z autografem Harlana Ellisona. Niestety zdobycie autografu Harlana Ellisona na tą chwilę już jest niestety niemożliwe, ponieważ autor zmarł chyba w 2016 roku, albo chyba w 2016. Także dzisiaj nie ma możliwości już zdobycia jego autografu. No dobra, zobaczmy, bo zestaw, który posiadam, jest dosyć ciekawy. Zacznijmy od tego, że mam podkładkę pod myszkę, w zasadzie podwójną. Ta jest z podpisem Harlana Ellisona. Jest to taka trójwymiarowa podkładka. Ta twarz, która tutaj jest, to jest właśnie twarz Harlana Ellisona. Ona jest taka 3D, tego pewnie na kamerze nie widać. A tutaj mamy podpis mazakiem Harlana Ellisona. Skąd tą podkładka się wzięła, dowiecie się z materiału Retro Story, bo też jest to dosyć ciekawa historia, skąd osobne podkładki wzięły się i skąd ja ją mam. Znaczy ja nie mam z tego źródła, o którym powiem w filmie, ale skąd tych okładek pojawiło się mnóstwo. Zanim przejdziemy do gry, mam jeszcze do niej Strategy Guide. Strategy Guide jest o tyle ciekawy, że zawiera pełne opowiadanie Harlana Ellisona I Have No Mouth and I Must Scream do przeczytania, taki można powiedzieć wstęp do gry. Zawiera cały oczywiście walkthrough każdej postaci, z każdej postaci, czyli mamy bardzo dokładny opis, jak daną sekcję przejść. Mamy jeszcze, czekajcie, tu są quick tripy, mamy profile każdej z postaci. To jest dosyć przydatne, bo te elementy, profile napisał sam Harlan Ellison. Zaraz Wam pokażę fajną rzecz jeszcze dla osób, które są zainteresowane tematem, oraz zawiera dosyć spory wywiad przeprowadzony przez Jaya Michaela Straczyńskiego, między innymi scenarzystę czy też producenta serialu Babylon 5. Jest to oczywiście wywiad z Harlanem Ellisonem. Natomiast mam też to podpisane i tutaj mamy, zobaczcie, napisane długopisem C-Page 201. To sam Harlan Ellison napisał swoją własną dłonią. Na stronie 201 mamy, tutaj widzicie, napisał I wrote all this. Harlan Ellison. I to jest też podpis Harlana Ellisona i to są właśnie te background każdej postaci przez samego twórcę napisane dla potrzeb oczywiście gry. I czego by nie powiedzieć, jest jeden z najfajniejszych, fajniejszych strategy guide'ów, jaki posiadam, bo bardzo sobie cenię grę, a tym bardziej jest dla mnie to
o tyle wartościowe, że jest podpis samego Harlana Ellisona, który no podejrzewam, że w takich kopii gier z jego podpisem na świecie za wiele niestety nie krąży. No i mamy oczywiście pudełko. Pudełko, tak jak Wam obiecałem, jest troszkę inne niż pozostałe pudełka i faktycznie tutaj mamy wycięte okienko i tutaj spogląda na nas twarz Harlana Ellisona i tutaj mamy tą podkładkę pod myszkę, ale to nie wszystko, co ciekawego kryje to pudełko. Ja sobie ją tutaj delikatnie otworzę. Zachowana jest naprawdę niezłej. Jak widzicie, mamy tutaj ponownie tą podkładkę. To jest dokładnie ta sama podkładka, co tutaj, tylko że tutaj jest oczywiście bez podpisu. I tutaj, co ciekawe, jest okienko. To okienko możemy zgiąć, tutaj te elementy, tutaj przeciąć, zgiąć, tak żeby to było troszkę trójwymiarowe, jakby okienko z taką jakby ramką. Ja tego nie zrobiłem, bo wtedy nie mógłbym schować do środka mojej podkładki. Natomiast oprócz tego znajdziemy tradycyjnie znajdziemy grę na płycie CD i co ciekawe, manual w twardej oprawie. To się bardzo rzadko zdarza, żeby manual był naprawdę ładnie wydany w takim szarym papierze i jeszcze przepraszam, w twardej oprawie. Taki oto właśnie manual, instruction manual znajduje się w środku. I w momencie, kiedy byśmy wyjęli tą, to chcę Wam pokazać, jak to by działało. W momencie, kiedy byśmy wyjęli ten, nie, myślałem. Może to jakoś się ustawia to, całą tą grę w taki sposób, żeby to wystawało przez tą dziurę tutaj, ale wydaje mi się, że nie do końca to się da zrobić. Nie chcę tutaj teraz za bardzo kombinować. Dobra, nie wiem, nie mogę tego teraz złożyć, świetnie. Także I Have No Mouth and I Must Scream jest naprawdę bardzo fajnym tytułem. Polecam wszystkim, którzy znają Harlana Ellisona, znają to opowiadanie, warto się zapoznać z grą, bo jest to, wydaje mi się, warte tego, żeby w tą grę jeszcze zagrać. Jeżeli jesteście zainteresowani samym wydawnictwem Cyber Dreams, które jest naprawdę, ich historia jest ciekawa, jak i historia współpracy z różnymi artystami, jak próbowano przekuć tą współpracę na jakieś gry, pojawi się o tym odcinek w Retro Story. Niemniej jednak, jeżeli macie możliwość zagrania, nie wiem czy na Gogu gra aktualnie jest, polecam I Have No Mouth and I Must Scream, naprawdę dobry tytuł, ale to jest taki tytuł, no musicie się jednak sobie to uświadomić, że jest to tytuł z lat 90. To jest, gry przygodowe wtedy troszkę wyglądały inaczej niż dzisiaj, były, wydaje mi się, trochę trudniejsze, bardziej wymagające. I też problemem gry jest to, rzecz, której bardzo nie lubię w grach przygodowych, to to, że można często w nich zginąć, także często trzeba save'ować, szczególnie epizod Goristera jest takim epizodem, że jako niedoszły samobójca ma możliwość popełniania samobójstwa w mnóstwo różnych momentach i w mnóstwo różnych sposobów, także jest to dosyć, można powiedzieć, irytujące, ale jeżeli Wam to nie przeszkadza, polecam, bo I Have No Mouth and I Must Scream jest naprawdę fantastycznym tytułem, który warto poznać, bo niewiele osób w niego tak naprawdę zagrało. Także polecam, ja pokazałem Wam moją jedną z najfajniejszych w mojej kolekcji Big Boxów grę z podpisem samego autora, z której jestem mega jestem dumny z tego. Gra jest mega rzadka, jeszcze o tym powiem, bardzo rzadka, zdobycie jej w zasadzie nawet jeżeli się pojawi na eBayu, już pomijając to, że trzeba mieć na to worek pieniędzy, to trzeba jeszcze tą aukcję wygrać, bo często te aukcje osiągają jakieś bajońskie sumy i ciężko tą grę zdobyć, a grę zdobyć z podpisem na tą chwilę jest chyba już to w ogóle nierealne, także cieszę się, że jestem jednym z niewielu osób na świecie, które jeszcze posiadają kopię gry z podpisem samego Harlana Ellisona. Ok, to tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie jeszcze inne gry, które powstały we współpracy ze znanym jakimś artystą, oraz dajcie znać, jakie gry, czy też z jakim artystą byście chcieli zobaczyć i jaki by to mógł być gatunek. Trochę tak puśćmy wodze fantazji, pomyślmy, z kim byście chcieli
Znaczy, jaką grę byście chcieli zobaczyć z współpracy z jakim artystą i co to za gra by mogła być, bo niekoniecznie musi to być FPS czy gra przygodowa. To tyle. Pozdrawiam, Synergeek, trzymajcie się, do następnego. Cześć!